serdecznie. Zaprosiliśmy dzisiaj do naszej szkoły panią Alicję Kaszyńską z Sandomierza, która opowie nam o swoich doświadczeniach wojennych w ramach naszego projektu. Ja, Alicja Kaszyńska. Urodziłam się w Sandomierzu, jestem rodowitą sandomierzanką. Ukończyłam pierwsze szkoły, potem kształciłam się już na końcu, już w innym świecie, w innym kraju, bo czas okupacji. Tak? Ale potem po wyzwoleniu wykończyłam jakieś swoje wykształcenie. Pracowałam jako urzędniczka ostatnio wiele lat w Polskiej Izbie Handlu Zagranicznego, które podlegało Ministerstwu Spraw Zagranicznych. Panowie. To ogólnie. 2 dzieci. Jestem samotna. To jeśli nie ma Pani nic przeciwko, to zadalibyśmy pierwsze pytanie. Dobrze. A więc jakie są Pani wspomnienia z okresu II wojny światowej? Tak. II wojny światowej, jakie są doświadczenia? To znaczy Pan myśli? Takie jakby najświeższe wspomnienia, jakie może Pani tak przywołać od razu? Od razu. To znaczy to będzie rok? Który rok? No początek najlepiej. 39 septembra przez cały rok. Aha, tu i są takie pierwsze pytanie, nawet jak wspominam sobie przedwojenną Polskę. Bardzo mało, no bo byłam wtedy bardzo młoda i szkoła i trochę domu i nauka. No potem właśnie już, kiedy poszłam w 1939 roku, w 1937 do gimnazjum, w Gostomianie w Sandomierzu, kończyłam 2 klasy i wojna, 1939 rok. Strasznie mi było trudno wyjść ten okres. Wczoraj nie mogłam w ogóle wyjść. Co ja robiłam wtedy, jak wojna wybuchła w 1939 roku? Ale pamiętam, jak Niemcy na Polskę, na Panki, tak to się mówi, prawda? Tata mówi, ja was wywiozę do Lubelskiej, tam będzie bezpiecznie, tam przez Wisłę nie przejdą. No bo każdy był bohatersko nastawiony, jaka to Polska jest silna. Tak, przez Wisłę nie przejdą. I stryj dał samochód i jego rodzina, 2 dzieci i matka, i u nas 4 dzieci i mama, i kierowca. Wsadzili nas obaj ojcowie do tego samochodu i na wschód uciekać, bo tu niebezpiecznie. A oni zostają bohaterzy, bo muszą pilnować i swojej pracy, i domów, i wszystkiego. No więc my z tymi dziećmi zatrzymaliśmy się aż w Kraśniku. Wiecie mniej więcej. Ale dalej uważali nie wiem, rodzina, że to nie trzeba dalej już jechać. Tam byliśmy chyba ze 2 tygodnie. Czekaliśmy na ten jakiś dobry powrót do domów. No i pamiętam, że tam było sympatycznie, wieś piękna. Ja jak zwykle pracowita, chociaż nie taka już dojrzała, ale pracowita, uważałam, że nie mogę tak uczyć się ma gdzie, bo nie ma nic. Ani książki, ani miejsca. Na wsi mieszkaliśmy w takim gospodarstwie dużym. Chodziłam z tymi gospodarzami do rzeki i tam się takie materiały z elnura, które oni sami robili, klepało się na tym, prawda, czy kąpało się. Ja chodziłam, klepałam i codziennie przynosiłam bochanek chleba. Więc było szczęście, bo bochanek chleba był codziennie zarobiony. No i tak te 2 tygodnie, ale potem trzeba wracać do domu. Samochód zostawiliśmy tam na tej wsi, a spotkaliśmy ze wsi, od nas tam z Sandomierza taką furmankę i ta furmanka powiedziała, tak, ona jest też z rodziną, ale my się jeszcze zmieścimy do niej. No więc wracamy do Polski. Ale tam było zupełnie cicho, nie czuło się wojny, nie czuło się, że coś jest. Ale na drodze, jak już jechaliśmy tak, w kierunku Sandomierza, to jakieś samoloty latały i te myśliwce to były, zdaje się, prawda? Jak było jakieś większe zgromadzenie, czy zobaczyli wojsko idące, to strzelali do ludzi. I trzeba było gdzieś tak się chować szybko, jak się słyszało tylko, że leci samolot. Takie były pierwsze odznaki
że jest wojna. No i podjechali, ale my z siostrą bardziej leciałyśmy piechotą niż tą furmanką. I zawsze takie, albo przed furmanką, albo za furmanką i piechotą. No i dojechaliśmy do Sandomierza, a my doleciałyśmy, wcześniej patrzymy, mostu nie ma. Są tylko szkielety mostu, takie drewniany most, jak to się nazywa, przęsła. Jeden na drugi zawadza, ale są takie porobione przejścia kładki, że na drugą stronę Wisły można było przejść. I my przeszliśmy. A furmanka została, pewno gdzieś tam przez baranów wrócili do domu. No i tak to była ta pierwsza podróż nasza powrotu, tylko te myśliwce, które były po drodze, widziało się. A tak to ja nie pamiętam nic więcej takich śladów tej wojny. Nie, jak wróciliśmy po ogrodzie, stał spalony samochód i szkielet tylko samochodu. I to było dla nas, że tu jednak była ta wojna. I pamiętam, że zrobiliśmy sobie jeszcze zdjęcia z siostrą, gdzie w albumach mam ten szkielet samochodu.